O ja pierdykam. O masakra. Dość, że tu się osunęła. To jeszcze tutaj pół drogi zabrało. Dobra, przechodzimy szybko. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia na szlaku Inków. Właściciel tego hostelu, można tak to nazwać, przyniósł nam herbatę z liści koki. Jest godzina 5. Mari sobie zakrapia nosa jakimiś kroplami, bo sucho. No. Jak się czujesz? O, tak sobie. No, nie chce się wstawać. Zawsze tak jest, że się nie chce wstać, ale po pół godzinie będzie lepiej. Zakwasy. Zakwasy. Dzisiaj też nie będziemy długo szli. Na początku 2 godziny, 2,5 albo 3. Samochód. Trochę przyjemności, później wam pokażemy. Później znowu 2 godziny. I dojdziemy już do tej miejscowości, do której chcemy dojść. Ale to już wszystko na trasie. Na początek herbata. My się spakowaliśmy, idziemy teraz na śniadanie. Zostawiamy nasze walizki, które jechały 2 dni na koniu, a dzisiaj pojadą samochodem. Tak wygląda nasze dzisiejsze śniadanie. Omlet, pomidor. Mamy jakieś bułki i na przekąskę jeszcze mamy smażone banany. Nasze plecaki zapakowane, pojadą samochodem, odbierzemy je dopiero wieczorem, a my ruszamy na trasę. Mamy jakieś 2,5 godziny, 3. Ciao! Żegnamy panią, która nas tutaj ugościła i nam gotowała kolację i śniadanie. Idziemy w tą stronę, pójdziemy tam dookoła i tam dalej będziemy kontynuować. Nie wiem, czy będzie widać, tam jest taka wioska. No to będziemy przez tą wioskę przechodzić. Po drodze mijamy kolejne sklepiki, kolejne Mamacita. Nie lubię jak mówimy Mamacita. Mamacita to jest jak kochanek. Kochanka właśnie. Mami się mówi. Przez to, że wioska jest po drugiej stronie rzeki, musimy iść teraz na most i przekroczymy zaraz rzekę. A widzicie to u góry? Ja myślałem, że to jest taki most, że można po nim przejść, po takiej linie. A kolega nam powiedział, że to jest wąż z czystą wodą pitną, który jest doprowadzony do wioski. No powiem wam, taki prowizoryczny mostek przechodzimy. Właśnie nasz przewodnik powiedział, że przechodzimy pojedynczo, żeby nie było za dużo kilogramów na nim. Teraz Marika. No i powiem wam, że ten mostek się rusza. No nie jest tak źle, ale zobaczcie jaka rwąca rzeka. Tam jest most dla samochodów. No teraz ja idę. Nasza cała trasa miała być taką drogą jak ten mostek. Mieliśmy z jednej strony na drugą przechodzić kilka razy, ale przez to, że jest pora deszczowa, no to ponoć 1 czy 2 takie mostki są zniszczone i ciężko tam teraz przejść. Lokalni jakoś sobie tam dają radę. No i ten nasz przewodnik zdecydował, że dla naszego bezpieczeństwa będzie lepiej, jak będziemy kontynuować nasz marsz drogą dla samochodów. Tamta pewnie ładniejsza droga i więcej się dzieje niż ta, bo ta jest bardziej bezpieczna, skoro samochody mogą nią jeździć. Jak zamawialiśmy wycieczkę, to pani powiedziała, że będziemy stać takim iglo. A jak przyszedł przewodnik, to powiedział jednak, że będą to namioty. Jak widzieliście, my już jesteśmy po drugiej stronie rzeki, przeszliśmy ten most, a tam jest wioska, w której spaliśmy. Idziemy teraz drogą dla samochodów, ale zobaczcie też jakie jest tu błoto. Myśleliśmy, że będzie to jakaś utwardzona droga, a tu się okazuje, że to taka też trochę leśno-polna droga. Tu kolejny widok na naszą wioskę. Z lewej strony widać rzekę i z tamtej strony my wczoraj przyszliśmy od tych czerwonych domków na środku. I tutaj jest ta kolejna rzeka, którą przekraczaliśmy i one się łączą właśnie tam na środku. Magic mushroom? I don't know, it's magic or no. Someone had to try. Who wants to be first? It's so big. Tutaj doskonale to widać. Widzicie na środku tą ścieżkę? To my stamtąd przyszliśmy. Tutaj jest nasza wioska. Tutaj jest ta rzeka i no to co wam mówiłem wcześniej, to tutaj można zobaczyć, jak te 2 rzeki się łączą. Ostatni raz wam pokazuję połączenie tych rzek, ale tutaj właśnie doskonale widać, jak one się łączą. Tak właśnie wyglądają tutaj Buenos Dias. Lokalni ludzie. Opina eso. Prosegur. Sí. Si? ¿Qué opina? No, Jak nie ma napiwku. pan chciał napiwek. Wygląda jak policjant. Napiwek, że przechodzimy przez jego drogę. W tej wiosce można zobaczyć, jest Wi-Fi, jest ciepły prysznic też, bo to takie nienormalne tutaj, więc to muszę napisać. Ale ty fajny jesteś. A ty? No cześć. Taki młodziutki. No co będę przyleciałeś? Musimy iść. Chodź kolego z nami, idziesz? O nie, zostaw poncho. Okej. Chico.
Dobra, starczy. No niesamowite, z tej strony trzecia rzeka spływa w dół, no i tam dalej łączą się w jedność. Spójrzcie, jeszcze tutaj wysoko takie igla są zrobione, ale nie wiem, czy bym się odważyła tutaj spać. Przewodnik nam opowiedział swoją historię. Jak on pierwszy raz tutaj przyszedł do tej wioski, to były tylko 4 takie rodziny. Mieszkały w takich domach i on był porterem. Nosił rzeczy ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. A teraz te 2 wioski, bo jest jedna obok siebie, tam gdzie my mieszkaliśmy i ta druga po drugiej stronie, co wam pokazywałem, no to teraz już są takie spore wioseczki, bo też sporo turystów tutaj przyjeżdża. I zobaczcie, długo nie trzeba było czekać. Tutaj już się buduje kolejny dom, pewnie jakieś domki, bo to spory budynek, jak na lokalnych, oni w takich nie mieszkają. Tutaj kolejny dom i tutaj na skarpie kolejny. To też na pewno będą pokoje, bo z takim widokiem, na te rzeki. Z tej strony widać jeszcze lepiej, na jakiej skarpie one są zbudowane. I teraz jeszcze z oddali wam to pokażę. Wczoraj cały dzień schodziliśmy wzdłuż jednej rzeki, spaliśmy przy drugiej, a teraz idziemy wzdłuż trzeciej. I kolega co chwilę jakieś tutaj nam życie opowiada i teraz znowu znalazł jakiegoś kwiatka. Zobaczcie tutaj, ta ziemia cały czas się tutaj obsuwa. Więc kiedyś i te domki spadną. Jednak schodzimy trochę z drogi. Kolega nam powiedział, że możemy się przejść kawałek tą trasą, taką dla pieszych. Dlatego jest niebezpiecznie, bo tutaj zobaczcie jakie wąskie dróżki. No i w porze deszczowej to można ładnie polecieć tam w dół. A nikt by nie chciał tam spaść. Przepiękny mamy widok, schodząc tymi ścieżkami w dół. Oczywiście cały czas na tą rzekę. A tam już jest nasz kolega. I taki wąż, musimy zejść na sam dół. Z góry to one wyglądają na małe rzeki, ale już jesteśmy niżej, no i to konkretna rzeka. Wróciliśmy dość szybko na drogę, gdzie jeżdżą samochody. Idziemy dalej w dół, bo dzisiaj musimy zejść sporo metrów w dół. Tam sobie ktoś rozbił namiot i spał całą noc nad rzeką, fajna miejscówka. No i zobaczcie, w lewą stronę od tego namiotu jest droga, którą powinniśmy iść normalnie, no ale przez to, że jest pora deszczowa i tak nam powiedział nasz przewodnik, zresztą widać, tam jest poobsuwane, no i może być niebezpiecznie, więc on takiego ryzyka nie podejmie, żebyśmy szli tą drogą, ale będziemy szli po drugiej stronie, drogą dla samochodu. Tam na środku widać świeżą ziemię właśnie na tej ścieżce, którą mieliśmy iść. No i naprawdę widać, że to jest niebezpieczne w tym czasie. Tutaj łączą się kolejne rzeki i zaraz wam powiem fajną historię, którą nam teraz opowiedział przewodnik. Pewnie część z was wie, że Amazonka zaczyna się w Peru. I ja do wczoraj myślałem, że Amazonka jest jak niektóre rzeki, że wypływa po prostu z jednego miejsca i ona jest Amazonką. A co się okazało, że właśnie tutaj, ta rzeka, która się nazywa Santa Teresa i wiele innych rzek, które w Peru się zaczyna, łączą się w jedność i w pewnym momencie ta rzeka się nazywa po prostu Amazonka. Nie ma tak, że ona wypływa sobie z jakiegoś źródełka i ona jest Amazonką, tylko łączą się kilka rzek i w jednym punkcie startuje właśnie ta największa rzeka świata. I jeszcze nam dodał, że niedługo, bo w lutym, zamykają tą całą trasę, którą szliśmy przez te kilka dni, bo robi się niebezpiecznie, robi się zbyt mokro i oni nie chcą wpuszczać tutaj turystów, ona będzie tylko dla lokalnych. A to są te rzeki, które widzieliście wcześniej. Jaki kanion zrobiła z jednej strony. My teraz jesteśmy na takim drewnianym moście i ona płynie dalej. Ale to robi wrażenie. Piękny kanion. I tam też jest taki mostek drewniany na dole. No, też niebezpieczny. No, powiem wam, że przejść po nim to nie byłoby łatwo. Chłopaki stoją już tam 5 minut i decydują, czy iść tą trasą, czy nie. No zobaczymy. Jak pójdą tamtą trasą, to będziemy ich widzieć po drugiej stronie. Jednak zdecydowali się, że nie idą tamtą trasą, tylko idą tam co my. Wczoraj wam opowiadałem o tej lawinie, co zeszła z góry, te kamienie, co zabiła 7 czy 8 osób. To ten mostek, którym teraz przechodziliśmy, to on jest dla samochodów, ale oni go zbudowali nowy, bo jak ta lawina zeszła, to zabrała cały ten mostek. Zobaczcie, jak to wysoko było. A te kamienie, I ten mały czarny mostek, co był na dole, to lokalni sobie zbudowali, bo wiadomo, zanim rząd przyjechał, zdecydował się, żeby odbudować ten most, no to oni zbudowali sobie ten drewniany most, który używali, żeby przejść na drugą stronę rzeki i żeby być teraz na tej drodze, co my jesteśmy. I jak już rząd wybudował ten most, który my teraz szliśmy, no to tamtego już praktycznie nikt nie używa, dlatego też jest w takim stanie. Ta rzeka robi wrażenie i ta skarpa. My idziemy tutaj, zobaczcie, przecież to nie wiadomo kiedy się zarwie, a to jest od razu tam w dół. No mega niebezpieczne. Kiedyś był taki program Niebezpieczne drogi Ameryki Południowej, z tego co pamiętam. No to jeszcze nie są tak niebezpieczne jak tam, na tamtym programie, ale później będziemy jechać też przez góry za kilka dni, to tamte będą bardziej niebezpieczne. Tamta ścieżka prowadzi, dokładnie tutaj. Tam do góry trzeba iść, ale zobaczcie jaka tutaj była lawina. Też się teren osunął w dół,
No i nie wiadomo jak ta ścieżka tam teraz, jaka sytuacja. Sporo takich kamieni na trasie, one cały czas gdzieś tam spadają z tych gór. No bo wiecie jak to w górach, cały czas ten teren się zmienia. Przewodnik nam jeszcze powiedział, że tą drogą, którą idziemy dla samochodów, ona została wybudowana dość niedawno, bo 10 lat temu. A wyobraźcie sobie jak tam cały czas widzicie, gdzie te kijki, to jest ta droga. Widać taki pasek. I wyobraźcie sobie, że przed tą drogą te wszystkie rzeczy, które oni wozili z miasta, to wozili końmi tą drogą. I ta droga się obsuwa i jest dość wąska. Wy jak idziecie, no to jesteście w stanie sobie tam po prostu iść prosto. A konie jak szły, to tak, wiecie, to tu coś się przestraszyło. I dużo koni spadało z góry do tej rzeki. Z tymi całymi rzeczami, z butlami, z gazem. Puch, mówi, że dużo koni spadało właśnie do tej rzeki. Tutaj można zobaczyć kolejne miejsce, gdzie się ziemia osunęła na tej trasie. I ta droga, która jest u góry, co wam pokazywałem, to jest też nowa droga, a oryginalna droga to jest ta tutaj. I ona jest zniszczona na większości odcinku. I właśnie kilka lat temu, jak była wysoka rzeka, wysoki stan rzeki, no to zabrała tą ścieżkę. I jak już woda podmyła całą tą ścieżkę, całą tą ziemię, to nawet nie ma na czym zbudować teraz tej nowej. No bo nawet jak się tutaj ziemia obsunie na tej trasie, no to ją gdzieś tam zabiorą, uklepią i ta ścieżka nadal będzie. Ale jak już rzeka podmyła ziemię i nie ma na czym jej zrobić, no to dlatego zbudowali ją wyżej, żeby no nie utrudniać sobie życia. Choć teraz mają już dużo łatwiej, bo jest ta droga. Weźcie sobie wyobraźcie, jak to tym ludziom tutaj w tych górach zmienia życie. Dla was to nic, wybudują jakąś tam drogę, okej, no nie wiem, oszczędzicie 10 minut, a tutaj 2-3 godziny samochodem jest do dużego miasta, gdzie mogą zrobić zakupy i przyjechać teraz. A jak oni mieli iść tam tymi drogami, no to z 1,5 dnia im to zajmowało, więc dla takich ludzi no to jest mega różnica. Dlatego też te wioski teraz tak się rozwijają, bo no weźcie całe materiały, przenieście tamtą drogą. No bardzo ciężko, no i długi proces. A teraz jak można wszystko przywieźć samochodem, podejrzewam, że nawet takie niewielkie dostawczaki mogą jeździć taką drogą. O, nawet zobaczcie tego pick-upa, co jedzie za mną. No to na takie auto już można trochę materiału wrzucić. Wrzucili też, jak widać, wszystkie walizki innych ludzi i one pojadą do miasta. Tutaj widać świeże obsunięcie. Pewnie na dniach to się stało, bo to jeszcze świeże. Widać, samochody dopiero tutaj ubijają. Może to się stało wczoraj albo przedwczoraj. I powiedział nam, że jak widzimy coś takiego, to żebyśmy przechodzili szybko, bo to się może cały czas obsuwać. No i ta droga też wcale nie jest stabilna. Zobaczcie, tutaj jeżdżą samochody, są ślady, a ona się cały czas obsuwa. Ale jak się obsunie, zresztą widać nawet tam świeża ziemia, więc kamienie muszą spadać non stop. Tutaj jeszcze bliżej kół samochodu też się cały czas obsuwa. No i też chwila nieuwagi i jesteście w rzece. No, niebezpieczne tereny. Tam na środku jest jeden wodospad, ale ten jest piękny, duży. Zobaczcie to, ale on pięknie wygląda. Na dół tutaj do tej rzeki wpływa, a na środku jest drewniany mostek, który łączy te ścieżki z jednej i z drugiej strony. No pięknie. Tam widać tą ścieżkę, która idzie wzdłuż rzeki. No i ta ścieżka zeszła niżej, my nadal jesteśmy dość wysoko. No i właśnie takie skałki co chwilę na drodze gdzieś tam się obrywają. Długo nie trzeba było czekać. Zobaczcie, jak tutaj się ziemia oberwała. No i coś się chyba stało, bo samochód nie może przejechać. Podłożyli kamień pod koło. O kurde. Zobaczcie, co oni robią. Łopaty przygotowani. Tutaj się nieźle ziemia osunęła. O ja pierdykam. O masakra. Dość, że tu się osunęła, to jeszcze tutaj pół drogi zabrało. Dobra, przechodzimy szybko. Aha, zobaczcie, oni powiększają teraz tą drogę, żeby można było przejechać. Masakra. Nieźle, co? Patrzcie tutaj. Ta droga szła odtąd dotąd. No to przecież tutaj, ja wiem, z 5 metrów się osunęło. Na szczęście nikt nie jechał, bo tam chyba nikogo nie ma na dole. No, kawał ziemi się osunęło. I oni teraz chcą powiększyć tą drogę w tą stronę, w lewo, żeby mogły samochody przejeżdżać. O kurde, jak ja bym był kierowcą, to ja bym się bał tutaj. Nasz przewodnik chciał przed chwilą tam stanąć, stanął, mówi, o stąd możecie zrobić dobre zdjęcie. I tak patrzy, mówi, o nie, ta ziemia też tu się obsuwa. I mówi, że za miesiąc, nawet nie, za 2-3 tygodnie, że ta ziemia po prostu spadnie w dół. Tak widzicie? Widać tutaj. Widać, że ona już powoli schodzi w dół. Tutaj. Dokładnie tutaj. Że się obsuwa. Ole numer. To wyobraźcie sobie na takiej drodze, a co tam na tych ścieżkach musi być?
No Dobra. jednak, ja myślałam, że on tam nas ściemnia trochę, że te ścieżki będą do przejścia, bo na początku chciał nas całą tą drogę przewieźć samochodem. Taki był jego plan, ale my chcieliśmy koniecznie iść, bo on miał iść po prostu z inną grupą tą drogą. Także myślałam, że coś tutaj śmierdzi, a jednak może być niebezpiecznie na tej trasie. Jest. I powiem wam, że jest niebezpiecznie i właśnie ta pora deszczowa robi takie akcje. Zobaczcie na to. Przenoszą cały sprzęt z samochodu. Pewnie, żeby był lżejszy. No i pewnie w razie co, jak samochód tam poleci, żeby też nie stracić turystów rzeczy. Ale numer, aż chętnie bym... O, sobie poczekam, bo teraz będzie samochód jechał. Dobra, samochód jedzie. Zobaczymy, jak on to zrobi. O, dobrze mu poszło, zmieścił się. Musieli to powiększyć, bo gdyby nie powiększyli tego tutaj, jak widzicie z tej strony, no to powiększyli z jakiś metr albo 1,5, to by się nie zmieścił, bo tutaj jechał kołami. No wyobrażam sobie, jaki stres miał ten kierowca, choć dla nich to pewnie żadna nowość takie rzeczy. Tutaj kolejne osunięcie na drodze, na szczęście tylko kawałek. Tutaj też się ziemia obsuwa. Widać, że one też tutaj były, ktoś je poprzesuwał. No nieźle. Załadowali samochód jeszcze raz i jadą dalej. Oby bez żadnych takich przygód więcej. Ja tego nie słyszałem, ale Marika mówi, że przewodnik opowiadał, że ta ziemia, która tam się obsunęła, że już miesiąc przed dzisiejszym dniem było widać, że ona się obsuwa. Tak jak tam dalej, co wam pokazywałem, że było już widać, że się obsuwa. No i miesiąc wystarczył, żeby się zapadło całkiem do rzeki. Widzicie ten taki plac pomiędzy drzewami? No to my już wiemy, jak teraz chodzimy więcej po górach, że to jest miejsce, gdzie też się obsunęła cała ziemia. Z drzewami wszystko poszło w dół. Tylko to wygląda już na jakiś dawno czas temu, bo już jest zielono, też już jakieś drzewa zaczęły rosnąć. Więc to też całe się kiedyś się to obsunęło. Właśnie tak sobie uświadomiliśmy, że ten samochód, który przejeżdżał po obsunięciu się tej ziemi, że on nie był pierwszym, który nas mijał. To jeszcze 2 czy 3 nas mijały wcześniej. I one by się po prostu nie zmieściły, więc jak one przejechały, naszym zdaniem, to jeszcze tego musiało nie być, bo to było bardzo świeże. Co one musiały przejechać i to się jakoś osunęło. Ale numer. Być w takim samochodzie podczas czegoś takiego. Ci, co pojechali z przodu, nawet pewnie nie wiedzą o tym, że to się obsunęło. Stwierdziliśmy, że już lepiej iść niż jechać samochodem. No właśnie, my kawałek też tej drogi pokonamy samochodem dzisiaj. No właśnie, lepiej by było iść, bo wiecie, że możecie to jakoś ominąć, a w samochodzie no nie możecie już decydować nic. Tutaj dobrze widać, jakie osunięcia są na tej ścieżce. Widać, że ona jest tam uklepana lekko, ale to jest dosłownie na centymetry. I też tam właśnie, gdzie wam pokazuję na środku, to jest świeże osunięcie. No nieźle. Czy ktoś z was kiedyś zastanawiał się, jak wygląda anyż? No właśnie tak. My nie wiedzieliśmy. I pachnie ładnie. Przepięknie. Taki świeży, całkowicie inaczej niż ten z torebki. Jak się herbatę zaparzy, no to właśnie, to od razu czuć taki piękny zapach. Ktoś furę zostawił na trasie. Poprzykrywał liśćmi. Nie wiem po co, trochę folii. Ale widać, że ona tutaj stoi już dłuższy czas. Ale opony napompowane jeszcze. Chyba nie jest tak źle. Po drodze jest taki obóz, no niewielki. Tutaj pani przygotowuje jakieś dania. Można też coś kupić, jakiś sklepik. Proszę, słodkości, picie. O, peruwiański pies. Jest Ale Don't have the... nie ma sierści. Yeah. Ale wygląda... Jakiego panka ma. Wygląda na starego jakiegoś. Look at the face. Ale niezły. Jakie plamki ma. He has a cold. Irokes na głowie. Jakbyście chcieli skorzystać z toalety, no to też na trasie jest za 1 sola, czyli złotówkę. Ale jak to porównam do Polski, no to w Polsce 5 zł trzeba dawać. Gdzieś w jakichś turystycznych miejscach, na przykład w Kołobrzegu. Żeby nie został pominięty, to mu też troszkę ciasteczka dałam. A ty zębów już nie masz, chyba staruszek jesteś. No właśnie. I ślepy z tego, co widzę. Po krótkiej przerwie ruszamy dalej na trasę, zjedliśmy trochę ciastek, ponagrywaliśmy trochę tego pieska, no świetnie. Kolega nam powiedział, że ten pies to jeszcze żył za czasów Inków, czyli jakieś 500-600 lat temu, jakby ich ta cywilizacja zaginęła. Tutaj ładny teren, ktoś ma, podejrzewam, tam jakiś hotelik wzdłuż rzeki. Piękna sprawa. Na trasie mamy jeszcze taki wodospad, który akurat przepływa przez drogę. O, nasz przewodnik kładzie kamień na środku, żeby było łatwiej przejść. I tutaj się zaczyna, tak wpływa właśnie na drogę.
O, Mari poszła. No, teraz ja. Wczoraj się utopiłem, a dzisiaj elegancko. Tutaj się fajny teren zaczyna. Też widać droga świeżo zrobiona. Ktoś tu niedawno ją robił, bo to też wszystko się tutaj obsuwa. Zobaczcie, jakie tutaj skałki. Widać, że ktoś tu świeżo robił tą drogę. No i patrzcie, przez to, że jest mokre, no, to można kijkiem to obsuwać. A jak samochód tutaj jedzie, to też widać, że to świeżo obsunięte kamienie. Tutaj dalej też poobsuwane. Przewodnik do nas krzyczy szybko, szybko, żebyśmy tutaj przechodzili. Bo to nie, no to naprawdę ci kierowcy tutaj, zobaczcie tutaj. Wystarczy dotknąć, cała ta skała leci w dół. Szybko, szybko. Zobaczcie, jakie tutaj szczeliny. No to chwila, po prostu jeden kamyk spada z góry i to leci w dół. Tam widać, ludzie uprawiają kukurydzę. Jest kawałek miejsca. Czemu tego nie wykorzystać? A nasza trasa cały czas wygląda tak samo teraz. Przeszliśmy ten odcinek, który wam przed chwilą pokazywałem. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj, z tej strony. Jest i sprzęt, właśnie taki spychacz robi te drogi. Tutaj ktoś chyba kontrolują te drogi, jak to wygląda. A my teraz będziemy przechodzić znowu przez rzekę, która płynie po drodze. Tym razem z tej strony. Wcześniej przechodziliśmy bliżej krawędzi, a teraz tutaj jest lepsze przejście. Marika pierwsza. Cyk, cyk, cyk. O. Poszło. Teraz Marcin. No, bułeczka z masełkiem. Elegancko. Ja na początku myślałem, że to winogrona, bo tak rosną. A to jest Granadilla? Granadilla. To jest rodzina marakui. A tam na dole widać drzewo awokado. Tutaj widać rosnące awokado. Kolejna przeprawa przed nami. Tutaj widać, że te kamienie też się nieźle usypują. Zobaczcie, wygląda jak cały wodospad kamieni. Tutaj też, to wszystko tak miękko. I mamy znowu rzekę przed nami. O, tym razem bardziej niebezpiecznie. Trzeba przejść tutaj na samej krawędzi. No to będzie niebezpieczne. No, nasz przewodnik rzuci kilka kamieni, żeby było łatwiej. O, Marika daje radę. Uwaga. W połowie drogi już jest. No, tu też popełnić błąd i... Spokojnie, spokojnie. Już Marika przy końcu. Lepiej się zamoczyć niż polecieć tam w lewą stronę. Dawaj, dawaj, Mari. Jest. Ostatnie 2 kamienie, 3. Duży krok. To musi być skok. Jest. Dobra, teraz ja na pewno nie będę robił tego z telefonem. Teraz kolejna Marcina. No nie było to bezpieczne. Sporo kamieni się rusza. Ale Marcin ma dość dłuższe nogi, to może będzie mu łatwiej. Choć też małe kroczki robi, no. Wow, brawo! Pięknie. Jak już się pokona taką rzekę, to ona wygląda piękniej. No i z tej strony naprawdę wygląda ładnie. No i oczywiście wszystko spływa do tej rzeki na dole. Od razu za tym wodospadem też widać, że ta droga świeżo robiona. Spychał tą całą ziemię. Bo tu też pewnie się wszystko osypuje tutaj co chwilę. No tak, zobaczcie. Ale tereny mega niebezpieczne. Jest i znak nawet mówiący o tym, że tutaj może coś się obsypać i że od razu jest niebezpiecznie. Tak, teraz wchodzimy trochę w cień, trochę zielonego. Też inne skały, takie bardziej solidne, nie takie kamieniste, bo tamte to widać było od razu, że lekko można dotknąć i one się sypią, a te są takie stałe. Te już są takie solidne, zobaczcie z bliska. Choć tutaj na dole też wyglądają jak jakieś łupki, że rzucić kamieniem i one się będą sypać. No ale mimo wszystko, tutaj nie trzeba robić takich rzeczy jak tam, naprawiać tamtej drogi. Choć tutaj też jest niezły nawis i te skały widać od dołu się kruszą. No i one tutaj, słychać, no o, tutaj leci trochę, kapie. No, może gdzieś pod drogą jest jakaś rzeka. No i też tak,
Pewnie co jakiś czas coś tutaj spada. Kapie, kapie, no słychać tam jakąś rzekę. Teraz widać ścieżkę tutaj, no jest zawalona, nie ma tam przejścia. Też się ziemia osunęła i już nie ma ubitego terenu. Widzicie tą skrzynkę na środku? No to tym transportują zapewne towary, no i pewnie ludzi też się da, bo to dość spora grubalina. I tam jest jakaś taka mała osada. No jakieś produkty czy coś potrzeba, no to na drugą stronę, bo tutaj jest droga, więc pewnie tutaj samochód przyjeżdża, przywozi, ktoś schodzi z tym na dół i dostarcza na tamtą stronę. Tutaj na środku widzicie tą osadę, którą wam pokazywałem. Patrzcie, góra, 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 góra. I tam na środku jest pole uprawne i tam coś rośnie. Jakieś drzewka zasadzone. Kto tam włazi? Zobaczcie jaka roślina. Po hiszpańsku ona się nazywa patrz na mnie, ale mnie nie dotykaj. I zamykają się teraz liście. To taka ochrona przed takimi barbarzyńcami jak my. Dokładnie 3 godziny szliśmy tą trasę i to na tyle dzisiaj marszu. Nie, sorry, to na tyle teraz marszu. Teraz mamy nie niespodzianka, ale coś przyjemnego dla nas. Nie wiem, czy wam wspominałem, ale jak nie, no to dowiecie się za chwilę. Za jakąś godzinę, a może półtora. A póki co zostawiamy rzeczy w samochodzie, sami też siadamy do samochodu i jakieś chyba 1,5 godziny jazdy przed nami.